Dziś wybieramy się do nadmorskiego fenickiego miasteczka Batrun na północy Libanu, korzystając z lokalnego transportu zbiorowego. Jak wygląda tanie podróżowanie po Libanie, pokażemy w tym odcinku. Dzisiaj jedziemy do Batrun autobusem, czyli inny środek transportu niż samochód. Jest tak, że ludzie stoją po prostu przy ulicy, autobus jedzie, trąbi na nich i jeśli chcą wsiadać, no to pokazują gestem ręki, że chcą wsiąść. Tak właśnie to wygląda. Jest to taki ekonomiczny sposób podróżowania po Libanie. I jedziemy właśnie na północ do miasta Batrun, żeby wykąpać się w morzu. Może też pojedziemy do miasta. Przemierzamy teraz Liban z okolic Bejrutu na północ. Fajny jest ten system. Nie ma żadnych przystanków ani nic, tylko po prostu wsiadasz i stoisz przy ulicy i jedziesz. Takim autobusem. Podróżując nadmorską autostradą z południa na północ kraju, zaobserwować można, jak ukształtowany jest Liban. Pasmo gór Libanu rozciąga się równolegle do linii brzegowej Morza Śródziemnego. Góry dosłownie schodzą do morza, zostawiając tylko wąski pas płaskiego terenu przy wybrzeżu. There is a basket. But ask him if he's going to Batrun. Yalla. Huh? Is that going to Batrun? Teraz zmieniamy środek transportu na vana. Bo okazało się, że tamten autobus nie jechał do Batrun, tylko do Sztel, więc wsiadamy w inny i jedziemy dalej. Jesteśmy w miejscowości Kfar Abida, w drodze do Batrun, tuż przed Batrun. Zatrzymaliśmy się tutaj. Jest tutaj ładna plaża i chcemy skorzystać z tego, że jest cieplutko, żeby się wykąpać. Tu jest już to morze przed nami. A taki transport ogólnie wyszedł nas za jedną osobę prawie pod Bejrutu, z Antelias dokładnie, tutaj do tej Kfar Abidy. Za autobus zapłaciliśmy za osobę 50 000 funtów libańskich, czyli przy aktualnym kursie jakiegoś $0,5. I potem druga część trasy też $0,5, czyli za $1 jesteśmy za osobę, jesteśmy właśnie na miejscu, czyli podróżowanie takim transportem zbiorowym jest dosyć tanie tutaj, przynajmniej na razie, przynajmniej teraz. I idziemy na plażę. Po drodze napotykamy ślady po dawnym Libanie. Tutaj kiedyś była kolej, która łączyła miasta właśnie portowe Libanu i też dodatkowo Damaszek, północną Syrię i tak dalej. Była ona zbudowana przez Francuzów tam w połowie XIX wieku. No niestety została ona jakby po wojnie i podczas wojny zniszczona. No i po latach już 90. nie odbudowana. Te ostatnie kursy takie regionalne powiedzmy zawieszono w połowie lat 90. Jeszcze jakieś pojedyncze takie towarowe w latach początku 2000 istniały. No ale niestety wszystko popadło w ruinę. Zostały tylko tory. No ale to jest taki powiedzmy pamiątka po tych czasach, gdy można było podróżować po Libanie koleją. Czyli to jest właśnie plaża w Kfar Abida. Można tutaj zażować na plaży kamienistej, a kawałek dalej jest taka, może nie piaszczysta, ale z takimi małymi kamyczkami. I właśnie tam pójdziemy.
dojechaliśmy do Batroun. Idziemy pieszo z Kfar Abidy, jest teraz słońce, ale nie wiem, z pół godzinki trzeba spieszo, żeby dostać się do Batroun właśnie, ale przynajmniej tyle spacerku. Zaraz będziemy w tym bardzo starym fenickim mieście. Mamy meczet Batroun, ponieważ ogólnie Batroun jest miastem w większości maronickim, praktycznie w całości. To jest tutaj niewielka społeczność muzułmańska. Mają właśnie tutaj swój meczet. To właśnie wygląda. Docieramy do takiej starszej części Batroun, żeby zobaczyć takie zabytkowe domy. Tradycyjna architektura z tych terenów. Na przykład tutaj. No i tak. Miasto jest takie bardzo spokojne, rozwinięte, na przykład jeśli chodzi o turystykę. Można wynająć tutaj rowery, skutery wodne i tak dalej. Rzadko są rowery takie dostępne w innych miastach, tylko chyba w Bejrucie. Więc tutaj jest naprawdę tak przyjaźnie. W środku miasta jest taki spokój, deptak. Bardzo fajne to wygląda naprawdę. Tutaj plaża w samym centrum Batroun. Jest do zjedzenia. Bardzo fajnie tutaj wygląda. Tak trochę jak w Grecji, można powiedzieć. Bardzo ładna jest ta architektura tutaj. To jest kościół prawosławny, grecki. Our Lady of the Sea, czy taki pan nadmorski. Bardzo stary. Jest ładny ikonostas. Jest położony nad samym morzem i z niego tutaj rozpościera się widok na bardzo starą budowlę. Tam przed nami ten mur to jest mur zbudowany przez Fenicjan, wyciosany ze skał, który miał właśnie ochraniać z strony morza miasto Batroun. Miasto Batroun zostało tutaj założone przez Fenicjan, więc było ono jedno z ważniejszych miast portowych. Nie tak ważne jak Tyr, Sydon czy Bejrut, ale jedno z ważniejszych. No i właśnie między innymi właśnie takim pozostałością po tych czasach jest ten fenicki mur nad samym morzem. A teraz tutaj jest właśnie kościół. A tutaj kościół maronicki. Skromny, z takim kamiennym wnętrzem. Te oryginalne kościoły maronickie tak właśnie wyglądały. Takie z kamienia i tak dalej, takie powiedzmy obronne trochę, surowe, ale bardzo ładne. Idziemy dalej. Tu jest Muzeum Diaspory. Stary fenicki fort. Bardzo ładnie tutaj. Teraz jest restauracja. Ale ładne te budynki, naprawdę. Niesamowite. Naprawdę, jedna z najładniejszych miast w Libanie, według mnie. Maronicka katedra Świętego George'a. Stosunkowo nowa. A tam jest port rybacki Batroun. Batroun jest znany ze swojej lemoniady. To jest bardzo popularne ze względu na to, że tu rosną drzewa cytrynowe wokół tego miasta. I może właśnie jakąś taką lemoniadę sobie wypijemy. A tutaj mamy souk Batroun. Teraz tutaj są bardziej takie restauracje, ubrania, suweniry i tak dalej, ale dawniej tutaj był souk taki związany z rybami i tak dalej. Stary souk.
przejdziemy się wzdłuż niego, ale bardzo ładna tutaj też ta architektura, naprawdę. Batrun jest jednym z najdłużej nieprzerwanie zamieszkałych miast na świecie, którego udokumentowana historia sięga XIV wieku przed naszą erą. Na każdym kroku spotkać można pamiątki jego bogatej przeszłości i ślady poprzednich cywilizacji. Miasto jest bardzo zadbane, czyste, bezpieczne i obecnie jest wśród najpopularniejszych nadmorskich resortów turystycznych w Libanie i największym ośrodkiem nocnego życia na północy kraju. W starej części miasta znajduje się wiele restauracji i pubów, zlokalizowanych także w zabytkowym XIX-wiecznym suku. Batrun słynie również z doskonałych win, a zlokalizowane w okolicach winiarnie oferują wycieczki połączone z degustacją lokalnych trunków. W miesiącach letnich w mieście organizowane są liczne festiwale i koncerty. Tu kolejne ślady dawnej kolei w Libanie. No, tutaj te tory zachowane całkiem porządnie, nasyp kolejowy i tak dalej. Szkoda, że to wszystko zostało zaprzepaszczone. Dotarliśmy do autostrady w Batrun, ponieważ musimy już wracać. Zobaczymy, jak szybko będziemy w stanie złapać transport do domu. To wygląda tak, że trzeba po prostu wyjść na autostradę i czekać, aż coś się pojawi. Wygląda trochę tak jak łapanie stopa, z tą różnicą, że to nie łapiesz stopa, tylko stop łapie ciebie i oni cię, jak jadą ci kierowcy, co się zatrzymują i trąbią, żebyś wsiadł. A musisz zapłacić, no ale $1 dla nas, powiedzmy, to nie jest tak dużo, żeby dojechać. To jest chyba ponad 50 km, więc cena całkiem przystępna. بطل ياس بدي اركب 120 شوية بس أنا عليك قديش؟ ثلاثة 100 لا على الواحد 100 100 bucks for Jalla, wen. Czyli mamy transport i wracamy do Antelias. Widoczki. Podróżowanie z północy na południe jest dosyć łatwe, ponieważ te wszystkie miasta są połączone jedną taką główną autostradą, więc te autobusy czy te vany kursują z północy na południe, więc jeśli chodzi o przemieszczanie się, to no, jest bardzo prosto. W miarę komfortowo. Wiadomo, szybciej by było jakąś taksówką czy coś, ale nie jest najgorzej, bo naprawdę jedziemy bardzo szybko. Przekraczając dystrykty w Libanie, musimy przechodzić taką kontrolę wojskową. Patrzą wojskowi, czy nie ma czegoś podejrzanego w aucie dla bezpieczeństwa. Dotarliśmy do naszej miejscowości, gdzie mieszkamy. Jednym minusem takiego podróżowania jest to, że zostawiają cię przy autostradzie, gdzie jest strasznie duży ruch, ale wszyscy są do tego przyzwyczajeni, więc może wygląda to na niebezpieczne, ale w zasadzie tutaj tak właśnie wszyscy żyją. Nie ma co się bać. Trzeba tylko uważać przy przechodzeniu przez jezdni. Tak jak teraz na przykład. Jedyna taka rzecz w Libanie to jest mało miejsc takich dostosowanych dla pieszych. Ogólnie jest tak, że wszystko jest do samochodów, parkingi, nie wiadomo co, ulice szerokie, 3-4-pasmowe, ta autostrada na przykład. Ale jeśli chodzi o pieszych, to rzadko, teraz akurat jest chodnik, ale tak to zwykle to nie ma za bardzo nawet takich ścieżek dla właśnie przeznaczonych typowo, żeby sobie chodzić, bo ludzie po prostu tak za bardzo nie chodzą, wszyscy jeżdżą samochodami. A tutaj ciekawe miejsce, tutaj jest siedziba
ormiańskiej władzy religijnej z terenów Cylicji, którzy musieli opuścić to miejsce, Cylicję, ze względu na prześladowania i ludobójstwo ze strony Turcji. Duchowni stamtąd, takie biskupstwo powiedzmy, Katolikosat, co się nazywa, zostało przeniesione właśnie w to miejsce do miejscowości Antelias. To są ci, którzy uciekli z tych prześladowań duchowni. No i tak wygląda właśnie spacerowanie po Libanie. Krawędzią drogi wśród samochodów. Tym centralnym punktem miejscowości Antelias jest kościół świętego Eliego. Może Eliasza to się mówi po polsku. Bo tutaj jest stan Eli. Jest charakterystyczny taki stary kościół z tą wieżyczką do góry. Kościół maronicki. A tam wybudowano drugi kościół, też tego samego patrona, znacznie większy. Tu widać tę wieżę. O, tutaj widać lepiej. Teraz tam nie pójdziemy, ale możemy zobaczyć sobie, jak wygląda wewnątrz ten mały kościół. Stary kościół świętego Eliasza. Akurat jest jakaś msza chyba. Takie ciekawostką z obrządku maronickiego jest to, że nadal w liturgii używają oni języka syriackiego, więc to język wymarły, który jest praktycznie podobny do języka aramejskiego, którym posługiwał się m.in. Jezus. I tutaj właśnie jeszcze w niektórych miejscach w Libanie, w dolinie Kadisza, język ten był używany aż do XVIII wieku. To była taka odizolowana, powiedzmy, grupa chrześcijan, którzy się schowali w tym miejscu przed prześladowaniami ze strony muzułmanów. Ale w liturgii nadal ten język zachowany i jest on używany, więc jeszcze tutaj ci kapłani, którzy się święcą na właśnie księży, muszą znać też ten język, przynajmniej w jakimś tam stopniu. To jest taka ciekawostka. No chyba tym zakończymy tego dzisiejszego vloga. Udało nam się pojechać do Batrun, wykąpać w morzu w Kfar Abida. Zobaczyliśmy trochę Antelias, teraz wracamy do domu, czekamy tylko na transport. Fajne miejsce naprawdę, związane z taką najstarszą historią. Batrun bardzo historyczne miasto. No i to w sumie miejsce, w którym tu jesteśmy, Antelias, też jest bardzo znane w historii. Nie jest może zbyt turystyczne, ale mimo wszystko jest też bardzo, bardzo stare miasto, no, które po drodze można tutaj wstąpić, myślę. Zobaczyć też ten kościół bardzo fajnie. Dobra, to było na tyle. Pozdrowienia z Libanu.